Serio? Znowu mi internet wywaliło. Co się stało? No zobacz, nie ma internetu. Znowu mi wywaliło internet. Jak to nie ma internetu? No, trzeba było się z tym. wyposażyć w taki router. Ten router ma również funkcję LTE i jak ci internet domowy padnie, to się automatycznie przełącza na sieć mobilną. Kurczę, fajne. A co to za model? No to jak chcesz się dowiedzieć, co to za model, to koniecznie musisz dzisiejszy film obejrzeć, bo właśnie dzisiaj o tym będę opowiadał. To obejrzę. Domowy internet przez światłowód czy kablówkę to aktualnie standard w wielu miejscach, no przynajmniej w miastach. O ile nic się z nim nie dzieje, no to nie ma problemu, ale co gdy przydarzy się awaria? Lub co kiedy mieszkacie w miejscu, w którym w ogóle nie ma kablowego podłączenia do internetu? Wtedy rozwiązaniem może okazać się taki router, który oprócz internetu domowego obsługuje także zapasowe łącze LTE lub w zależności od potrzeb może działać tylko i wyłącznie w trybie internetu mobilnego. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam o nowym routerze na polskim rynku, czyli o Kinetic Hero 4G. Oglądajcie! Musicie wiedzieć, że dzisiejszy odcinek powstał przy współpracy z firmą Kinetic, która dostarczyła do nas router Hero 4G do testów. Kiedyś do połączenia ze światem potrzeba było modemu telefonicznego, który przy dobrych wiatrach rozwijał zawrotne, jak na tamte czasy, prędkości. Oczywiście pod warunkiem, że nikt w międzyczasie nie korzystał z telefonu. Na szczęście technologia poszła do przodu i dzisiaj można przesyłać wielkie ilości danych przez podmorskie światłowody, a w przypadku internetu mobilnego nie potrzeba żadnych kabli, aby połączyć się z siecią. Router Kinetic Hero 4G z zewnątrz wygląda zupełnie standardowo, choć na plus należy zapisać na pewno matowe wykończenie, które nie przyciąga aż tyle kurzu. Nie jest to konstrukcja krzycząca wyglądem, stworzona z myślą na przykład o wymagających graczach, a raczej coś uniwersalnego, co będzie pasować do każdego wnętrza. Na pokładzie są dwie anteny na stałe przymocowane do routera oraz dwa standardowe gniazda do przykręcenia anten do sieci komórkowej. Te oczywiście znajdują się w zestawie, ale są one odkręcane w razie gdyby w ich miejsce trzeba było podłączyć anteny zewnętrzne. Te z kolei mogą pomóc w osiągnięciu lepszych parametrów sieci komórkowej, szczególnie w miejscach, gdzie jest kiepski zasięg, czyli daleko od miasta albo gdzieś w lesie, na przykład na działce, tego typu lokalizacje. Te dwie standardowe anteny nawet przy nie najlepszym zasięgu oferują zaskakująco dobre osiągi. Oczywiście, jak to zawsze bywa z siecią komórkową, oferowane prędkości zależą nie tylko od zasięgu, ale i od ilości osób podłączonych do pobliskiej stacji bazowej, czy od tego, jak intensywnie wykorzystują jej przepustowość. Ten router obsługuje Wi-Fi 5 w standardach BGN i AC. Nie jest to zatem najnowszy standard, ale do większości zastosowań w zupełności wystarczy, szczególnie jeśli macie zamiar korzystać głównie z internetu mobilnego. Na tyle urządzenia znalazło się łącznie 5 gniazd LAN do połączenia przewodowego, np. z komputerem stacjonarnym czy telewizorem dla zapewnienia maksymalnej stabilności połączenia i najniższych pingów. Oferują one przepustowość do 1 gigabita na sekundę. I jak możecie zauważyć, jedno z 5 gniazd ma inny kolor. To dlatego, że ten router można oczywiście podłączyć do domowego modemu internetowego, właśnie wykorzystując ten niebieski port WAN. Jako że mamy tutaj różne możliwości połączenia się z internetem, to na pokładzie tego urządzenia nie zabrakło opcji automatycznego przełączania się pomiędzy źródłami sygnału internetowego. A zatem pomiędzy standardową skrętką wychodzącą z modemu od operatora i siecią bezprzewodową 4G LTE za pośrednictwem karty SIM, którą tutaj w tym routerze trzeba umieścić. Jeśli się chce korzystać z LTE oczywiście. Ale do czego takie rozwiązanie może się przydać? Nie spodziewam się, że mając dostęp do klasycznego przewodowego internetu, przynajmniej jeżeli jest stabilny, to będziecie wykorzystywać sieć LTE. Jednak może być to swego rodzaju plan B. Jeżeli wasz dostawca miewa problemy z utrzymaniem stabilnego łącza przez 24 godziny 7 dni w tygodniu lub po prostu nie chcecie stracić dostępu do sieci w trakcie jakiejś awarii, które przecież się zdarzają raz na jakiś czas, to właśnie ta funkcja będzie idealna. Niemniej na pewno część osób decyduje się na zakup takiego routera, dlatego że w ich lokalizacji po prostu nie ma kablowego połączenia z internetem. Drugim potencjalnym klientem jest osoba, która będzie używać takiego urządzenia jako router wyjazdowy. Wystarczy mieć ze sobą kartę SIM, no i możemy Wi-Fi mieć ze sobą dosłownie wszędzie, nawet podczas podróży. A kartę SIM mamy przecież zawsze ze sobą, no bo nosimy ją w telefonie, no chyba że macie eSIM-a, ale raczej jest to mało popularne rozwiązanie. I tutaj warto wspomnieć przy okazji, że producent do zestawu dołącza specjalny adapter właśnie z kart nanoSIM na microSIM. Dzięki temu możecie łatwo przełożyć kartę z telefonu, bo tam standardem jest właśnie nanoSIM, a w routerach, nie wiedzieć czemu, jest cały czas
microSIM. Może dlatego, że nanoSIM jest zbyt mały na routery. I co ważne, jeżeli wcześniej się nie spotykaliście z routerami LTE, to w przypadku tego typu urządzeń nie jesteście w żadnym stopniu uwiązani do jednego dostawcy. No chyba że kupilibyście taki router u jakiegoś operatora, to może wtedy takie są opcje. Natomiast jeżeli kupujecie taki router na wolnym rynku, to nie ma tutaj żadnego problemu. Możecie zmieniać sieci z Orange'a na Plusa, na Playa, na T-Mobile i tak dalej. Tak długo jak macie dowolną, działającą kartę SIM, możecie ją tam włożyć i cieszyć się dostępem do internetu. Jedyne zastrzeżenie jest takie, że karta nie może być zabezpieczona 6-cyfrowym PIN-em. 4-cyfrowy jest w porządku, bez PIN-u również jest w porządku. Chociaż nie wiem, kto używa 6-cyfrowego PIN-u. Jeżeli takiego używacie, dajcie znać w komentarzu, bo ja znam tylko jedną osobę, która taki ma. Dodatkowo na pokładzie znalazł się specjalny mechanizm IntelliQoS, który automatycznie rozdziela i kieruje ruch w zależności od zapotrzebowania na transfer i niskie opóźnienia. Ma to na celu zwiększenie szybkości i komfortu korzystania z sieci. Zresztą oprogramowanie routera jest niesamowicie rozbudowane, szczególnie jak na to, że nie jest to router z wysokiej półki cenowej. Opcji jest sporo, ale ja pozwolę sobie wspomnieć tylko o kilku wybranych. Zanim jednak o tym, to na uwagę zasługuje fakt, że oprócz interfejsu dostępnego standardowo z poziomu przeglądarki, możecie także zarządzać tym routerem z poziomu dedykowanej aplikacji mobilnej. Przy pomocy telefonu macie także możliwość przeprowadzenia pierwszej konfiguracji po zakupie tego urządzenia, więc jak ktoś nie chce w ogóle logować się do systemu na komputerze, to nie ma takiej potrzeby. I co ważne, jeszcze super rozwiązanie, z którym też się pierwszy raz spotykam, to jest kod QR na spodzie routera, dzięki czemu nawet nie musimy wpisywać tych pierwszych danych do logowania sieci Wi-Fi. Wystarczy zaskanować kod QR i smartfon się automatycznie połączy z tą siecią, no i za pomocą apki możecie dalej już konfigurować sobie własną sieć i wtedy już zmienić, wiadomo, hasło, nazwę i tak dalej, więc spoko rozwiązanie. Aha, i co do apki, to jeszcze warto wspomnieć, że tym routerem możecie zarządzać i sprawdzać jego stan nawet kiedy jesteście poza zasięgiem sieci Wi-Fi, czego nie zrobicie z poziomu tego oprogramowania na komputer. Z poziomu telefonu możecie być podpięci po prostu do sieci komórkowej gdziekolwiek na świecie i dalej logować się do waszego routera, o ile oczywiście on ma aktywne połączenie z internetem. Oprogramowanie pozwala na sprawdzenie stanu połączenia z internetem, monitorowanie prędkości łącza, ruchów sieci, funkcji czasu i z podziałem na urządzenia, czy też na ustawienie limitu danych w sieci LTE, co przydaje się, jeżeli macie ograniczony pakiet. Oczywiście nie zabrakło także możliwości skonfigurowania priorytetu korzystania ze źródeł sygnału internetowego. Czy ma być to internet kablowy, czy też bezprzewodowy LTE. To jest ta właśnie funkcja, o której Wam już opowiadałem, czyli opcja łącza zapasowego. Kiedy jest awaria internetu domowego, to router automatycznie przełączy się na LTE. Naturalnie nie zabrakło też funkcji kontroli rodzicielskiej. Jednak Kinetic zastosował tutaj bardzo ciekawą strategię, z którą wcześniej się nie spotkałem. Mianowicie praktycznie w każdym przypadku routery przechodzą do Was ze wszystkimi funkcjami, jakie oferuje dany producent. Oznacza to, że często router jest napakowany różnego rodzaju rzeczami, których kompletnie nie używacie i przez to taki router może działać wolniej. Natomiast w przypadku tego modelu sytuacja wygląda zgoła inaczej. Na pokładzie macie jedynie paczkę tych najbardziej potrzebnych i kluczowych funkcji, bez których Wi-Fi czy LTE po prostu by nie działały. Resztę rzeczy możecie włączyć w miarę potrzeb. W związku z tym, jeśli na przykład nie chcecie, by na tym sprzęcie była funkcja DLNA, to po prostu jej nie instalujecie. Z kolei jeśli potrzebujecie opcji VPN, to nic prostszego, jeden klik w ustawieniach i możecie zacząć konfigurację. Wszystko po to, by procesor, jaki znalazł się wewnątrz tego routera, działał zawsze z maksymalną wydajnością. Można to w pewnym sensie porównać do smartfona, z którego odinstalowuje się aplikację po to, żeby działał płynniej i dłużej na baterii. I to jest niewątpliwie jedna z ważniejszych zalet tego konkretnego urządzenia. Co ciekawe, ten router może działać także w sieci Mesh. Kinetic jest kompatybilny z tą topologią i może działać nawet w trybie wzmacniacza Wi-Fi, ale w ofercie firmy są też dedykowane repeatery. Mesh Wi-Fi w skrócie zapewnia lepszy zasięg w całym domu czy mieszkaniu, a także bezproblemowe przełączanie urządzeń klienckich, czyli smartfonów czy laptopów, pomiędzy punktami dostępowymi, które macie skonfigurowane w ramach na przykład jednej nieruchomości. Została jeszcze jedna, wydaje mi się, dosyć ważna informacja. Na ten router otrzymacie nie 2, a 3 lata gwarancji. I biorąc pod uwagę, że z tego typu urządzeń korzysta się raczej dłużej niż krócej, jest to zdecydowanie
pozytywna wieść. Dajcie znać w komentarzu pod tym filmem, czy korzystacie właśnie z internetu domowego, kablowego, czy też z internetu mobilnego LTE. Jaka jest wasza lokalizacja? Czy korzystacie z tego typu internetu w mieście, na wsi, pod miastem? Dajcie znać, jak to u was wygląda. Chętnie się dowiem, a jeżeli macie jakiekolwiek pytania na temat tego routera od Kinetic, to także oczywiście dajcie znać w komentarzu. Natomiast cena tego modelu zmienia się czasami, więc link do aktualnej zawsze w opisie pod filmem, tam was zapraszam i dzięki za uwagę. W tym odcinku to by było na tyle. Sprawdźcie ten film, w którym opowiadałem wam rzeczy, których nie wiecie o firmie zielonej od kart graficznych. Tymczasem trzymajcie się, na razie, pa pa!